Będziesz na vlogu. No kurde, no bez was się nie uda. Bardzo się cieszę, że tu jestem. I z tymi ludźmi przede wszystkim. Rozkładam ręce, jestem. Wy wiecie, kto to jest. Kto to. Ale super. May I have your attention, please? Dzień dobry, dzień dobry. Tak. Głos mam jeszcze tylko trochę chory, ale generalnie jest już lepiej. Dobrze, że to było takie 3-dniowe grypisko, chociaż bardziej można to pewnie nazwać przeziębieniem. Z rzeczy ważnych i ważniejszych, w ogóle obczajcie to. Stan taki bajerancki statyw, malutki, ręczny, więc będę mogła trochę, myślę, stabilniej nagrywać, ale też będę mogła sobie to kłaść na stole i nie będę wyglądała jak debilka, która nagrywa się z kamerą. Chociaż dalej będę się nagrywać kamerą, więc pewnie będę wyglądać jak debilka. Kolejną ważną rzeczą jest to, że jest wtorek, 14 kwietnia. Jedziemy do Rzeszowa, ale przed tym mamy trening, bo to nic fajnego po 6 godzinach spędzonych w busie, złożona jak kanapka, wychodzić potem na halę, skakać. No bo trenować może jeszcze by się dało, ale z tym skakaniem jest najgorzej. Mięśnie nie do końca i w ogóle całe ciało nie do końca wie, co się generalnie dzieje w tamtym momencie. Zatrenujemy sobie szybciej na hali, u siebie w Łodzi. Zjemy sobie obiadek i pojedziemy do Rzeszowa. No taka jedna z gorszych chyba tras do wszystkich możliwych klubów w Polsce, w naszej Tauron Lidze. No ale jakby myślę, że na przestrzeni paru lat już każdy się przyzwyczaił, że tą trasę prędzej czy później trzeba robić. Tym bardziej, jeżeli gdzieś tam się liczy zamiary na nagranie w czwórce, a w finale to już w ogóle. Ta destynacja powinna być dla większości oczywista. Także tak, myślę, że około 5-6 godzin zależy od tego, czy... Tak, wjeżdża nowe serum. O, wjeżdża nowe serum Made in Italy. Z ceramidami, jeżeli to cokolwiek to komuś mówi, jeżeli ktoś się interesuje tym, to jest to serum z ceramidami, ma poprawić barierę hydrolipidową mojej skóry po tej zimie i przed tym latem. Pachnie Bardzo ładnie. O czym to ja mówiłam? Powinna być tutaj taka osoba, która, na przykład taka Asia Pacak, Aka, która zawsze by mi przypominała o tym, co mówiłam, jak weszłam w jakąś inną dygresję, jest mistrzem w tym. No ale dobra, nie ma Asi, muszę sobie jakoś z tym poradzić sama. Many hours later. No mówiłam o trasie do Rzeszowa, że no nie należy do przyjemnych, no ale no musimy się do niej przyzwyczaić. Myślę, że w kontekście gry w Tauron Lidze od paru lat już raczej większość z nas się do niej przyzwyczaiła. Przebitka kawowa. Dawno nie było. No dobra, czyli tak. Plan na ten wtorek jest taki, że ogarniam się, jadę zawieźć Duke'a do hotelu. W ogóle udało mi się znaleźć rewelacyjny hotel w okolicach Łodzi, chociaż to jest w sumie Łódź, ale na takich obrzeżach. Ktoś szuka hotelu dobrego z polecajką w Łodzi, to piszcie, dam wam namiary. Który naprawdę ma super rękę do psów, prowadzi go pani Ola, która jest tym samym technikiem weterynarii, więc coś tam się na tych zwierzętach zna. Bardzo dużo terenu, w którym psy mogą się wybiegać, są odstawiane pojedynczo, z reguły nie dopuszczają do sytuacji, że psy gdzieś biegają bezpańsko same, raczej każdy ma z nich osobisty wybieg, także dla mojego Duke'a, który nie do końca toleruje wszystkie psy świata, jest to opcja idealna. No i Duke zawsze wraca mega zmęczony, ale mega szczęśliwy i za każdym razem bardzo się cieszy, jak tam jedzie. W ogóle fun fact, jak nagrywam vloga, to są takie momenty, w których gdzieś staram się kontrolować to żeby potem też tego konsekwentnie nie wycinać w montażu, ale w momencie, kiedy gdzieś się tam rozbujam
w mojej głowie, jeżeli chodzi o wątki, to totalnie o tym zapominam. I gdzieś mnie to triggeruje, nie ukrywam, ale z drugiej strony ten vlog nie jest profesjonalny, także takie rzeczy są dopuszczane. Żamy z śniadaniem. Dzisiaj fantastyczny posiłek, czyli płatki z mlekiem, cornflakes. Nie mam jakiejś specjalnej weny na wykwintne, kolorowe śniadanka. Tym bardziej, że potem zjemy dobry obiadek, więc to śniadanie można jakoś przeżyć. Ale odżywiajcie się dobrze. Nie bierzcie przykładu ze mnie. Chociaż generalnie to nie jest jakieś złe, to są w sumie węgle z mlekiem, nie? No, znaczy no mleko jest odżywką białkową, więc to białko jest podbite jako tako. No ale na pewno mogłoby być tu trochę więcej owoca i trochę lepszej jakości węgli. Plan na tego vloga. Z rzeczy dotyczących tego konkretnego dnia, no to oczywiście jesteśmy w fazie finału Pucharu Mistrzostw Polski, Pucharu Tauron Ligi. Jutro rozgrywamy swój pierwszy mecz na tym szczeblu. Tak jak już powiedziałam w poprzednim vlogu, dla większości, znacznej większości, będą to pierwsze mecze typu mecze finałowe. No ja tam nie liczę tych swoich meczów finałowych w pierwszej lidze, no ale w sumie mogłabym, bo finał to finał. Także dla większości będzie to na pewno spotkanie wyjątkowe. Oczywiście fajnie by było to spotkanie wygrać, ale no oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że Rzeszów jest dosyć mocno nastawiony, ma gdzieś tam, tak jak słyszałam, rachunki do wyrównania za Puchar Polski. Biorąc pod uwagę to, jak wygląda nasz zespół, jak jest zmotywowany, jak wyglądają treningi i generalnie rywalizacja na treningach i poziom prezentowany na treningach. Jeżeli gdzieś ten aspekt stresu się nie pojawi, chociaż myślę, że na pewno się pojawi, ale nie będzie odgrywał jakiejś znaczącej roli, to jestem przekonana, że zaprezentujemy się naprawdę dobrze. Następny mecz w niedzielę, więc myślę, że ten mecz też nagram. Myślę, że podzielę tego vloga na dwie części, czyli na część dwóch pierwszych meczów finałowych, na decydującą rywalizację. No zobaczę. Dosyć dobrze przyjęliście moje oświadczenie dotyczące opóźnienia z vlogiem numer 9, także może vlog numer 10 też zostanie przyjęty dobrze, jeżeli będzie wrzucony za 2 tygodnie. Zobaczymy. Zarąbisty jest ten statyw. Mogę się teraz nagrywać z auta i nikt nie wie, że to robię, bo nie kładę sobie kamery na kokpit. Solid. No dobra, jesteśmy w trasie do hotelu dla Dukduka. Chyba nie mam żadnych informacji specjalnych. Nie mam. Tylko odnośnie statywu. Poszedł pies. Nawet się nie pożegnał. Okej. Dojechane na halę i z rzeczy istotnych, o których zapomniałam zrobić, jest oficjalne przypięcie nowej maskotki, którą dostałam od dwóch panów przy pierwszym meczu półfinałowym z Opolem. Także zrobię to właśnie teraz. Symboliczne przypięcie maskotki do wszystkich pozostałych bryloków, które mam zgromadzonym na swoich plecaku. Tylko może, jeżeli mi się uda, to dam mu takie wyjątkowe miejsce. O, super. Fajnie. Wygląda super. Super słodko. Dobra. Idziemy na halę. Chodź. Idziemy na halę. Po co? Potrenować. Porobić coś ciekawego. Idziesz z nami? Nie. Zasmucać musisz. Zauważam, jesteś wysoką blondynką, zauważam. Jej by nie zauważyli, ale cię dobra. Patrz, mogę teraz nawet tak się zrobić i nagrywać. Super, no. Lecimy. O, stęskniłam się za tą halą. Jaką? Nie pamiętam początku, ale Super, znam. rozkładam ręce, jestem... mam nową kurtkę, świeży trochę potem. Rozkładam ręce, jestem samolotem.
Nie wiem, czy powinnam ją znać, ale wiem, że ty ją znasz. Bobas. Dzień dobry. Dzień dobry. Możesz nam opowiedzieć jakąś szybką, śmieszną historię na rozluźnienie atmosfery? Nie, ja może lepiej nie będę, bo się atmosfera nie rozluźni. No dobrze, to nie. To może Bruna? I co? You wanna talk some storytelling to relive the atmosphere a bit? Brona nie była skora do rozmów, dlatego wrzucam słodki filmik z foką na plaży. All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck. Wiesz, że dużo osób pomyliło cię ostatnio z Damashi, jak zapytałam? Damashi? A kto jest na tym zdjęciu? Nie wiem czemu. No w ogóle nie wygląda jak Damashi. Trochę. Podejście numer 2. Ani trochę. Hop, hop, hop. Damashi. Life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Dobre pierogi? To znaczy, że musisz wziąć więcej. To be more stable. Okej. Przyjechałyśmy do hotelu, zjadłyśmy kolację, rozlokowałyśmy się w pokojach. Zaraz jeszcze pójdę na chwileczkę do Bartka z plecami, żeby je rozluźnić po tej jakże fantastycznej trasie. I tak, niezmiennie mnie to zadziwia, że jakby zdajesz sobie sprawę z tego, że w sezonie na pewno minimum 3 razy gdzieś tam pojedziesz do tego do tego Rzeszowa, a wciąż irytuje cię ta trasa, że musisz ją robić. Nie wiem, czemu tak jest. Nieważne. Jesteśmy już na miejscu, więc możemy skupić się całościowo nad tym, co przed nami. No i kurde, nie ukrywam, gdzieś w sobie jakiejś takiej małej ekscytacji już powoli, w związku z tym, co nas czeka jutro. Nie chcę się jakoś nastawiać specjalnie na to, co nas czeka. Wiem, że na pewno coś, co w 100% jest pewne, to to, że ten mecz będzie na pewno bardzo trudny i to, że drużyna z Rzeszowa naskoczy na nas od pierwszej piłki, bo myślę, że też tak to wyglądało w tym meczu półfinałowym Pucharu Polski, no bo to było ostatnie w sumie i pierwsze spotkanie o jakiejś dużej wartości, bo te mecze ligowe no oczywiście były ważne, bo były za punkty, ale nie przesądzały o niczym innym, też tylko o pozycji w tabeli. No jednak ten mecz półfinałowy to było być albo nie być w turnieju, więc ta waga tego meczu była zupełnie inna, tak jak będzie jutro, więc czuję lekką ekscytację, przyznaję, czuję minimalne motylki w brzuchu. Myślę, że z każdą godziną, a zdecydowanie już od jutrzejszego poranka, rozruchu i tak dalej, będzie się to tylko i wyłącznie nasilało. No kurde, no nie mogę się doczekać tego meczu. Jakby nie mogę się doczekać tego, jak to będzie wszystko wyglądało, jakby. Wiem, że to będzie, kurde, no kolejny normalny mecz, który przyszło mi w życiu grać, ale no nie. Z drugiej strony, nigdy w życiu nie przyszło mi grać meczu, uczestniczyć, być w meczu o taką stawkę, więc domyślam się, że też emocje, które będą nam tam towarzyszyły, nie będą jak przy każdym innym meczu. Trochę
się dzisiaj spróbuję zrelaksować. Myślę, że pomedytuję sobie chwileczkę, wykąpię się, zrobię sobie takie mini spa po wizycie u Bartka. Oczywiście zadzwonię do Jorisa, obejrzę sobie jakiś serial i tyle. I trzeba iść spać, trzeba się regenerować i być gotowym w 100% na jutro, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć, więc trzeba być gotowym na wszystko. Dobranocki. Okej, good morning. Idziemy na śniadanie. Here it's Dzisiaj jakoś nie mam ochoty na nic, więc chyba to śniadanie nie włączam. Może dlatego, że się spałem. Jesteśmy. Ale otworzyli tylko jeden szlaban. Tak, żebyśmy przeszły. Ale nie wjechały. Stabilnie. Otwórz. 110. O, to otworzyła i nie otworzyła. Werona wita. Serdecznie, petarda. Uwaga. Bruna Paula Agata, Bobas Graba Nadia, Drusia Rodi Nela Maja i Wasilisu Tasza i Buba. To nie może być randomowe. Ej, no proszę być tak. Liso, pomóż, chodź. Nie zatrzymać się. Co może pójść nie tak? Gruby. Przeżyłyśmy. Przeżyłyśmy, ale nie wygrałem bagera. Ja też nie wygrałam, bo byłam z nią. Bartek, czemu ty nie śpisz, tylko robisz zarzuty? Lecimy na mecz. Czuję bardzo dużą ekscytację, bardzo dużą. Tak dużą, że nawet nie mogłam sobie zrobić dzisiaj drzemki. Mam nadzieję, że to nie wniesie żadnych komplikacji do meczu. Jestem przekonana, że to nie wniesie. Tak szczerze, to bardzo się cieszę, że tu jestem. Naprawdę. I z tymi ludźmi. Przede wszystkim. Gotowa? Jeszcze raz. Gotowa? Gotowa? Let's go.
Myślałam, że już ktoś będzie. Chciałam spytać, jesteście gotowi? No ale domyślam się, że są, więc na to liczę. Gdzieś jest, by wyjść już na All prosto. this Czego słucha time wykonawca i utwór? I've been holding on so tight, 'cause all that I Don't do look was at me. easy to use. Okay, no, I'm nonchalant. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your eyes. I just want to be next to your Budowlani? Tyle razy wymierzałem sobie cios. Każdy ranek zawody w K1. I tylko Jestem siewcą! Ludzie ze mną! Dobry siano idą wsiać! Rzucamy w ciemność! Komuś może światło dać, każdy z nas jest siewcą! Ludzie zewsząd! You know fortune favors the brave. So close, just get away. No self. Idę tam. Wyobrażacie sobie? Ja pana, pan nie. Dzień dobry. Będę na vlogu? Będziesz na vlogu. Ale chcę wiedzieć, czy będę, wiesz. Cześć. Marta, miło mi. Super była, super. No, takie wywiady lubię, kurde. Jedno pytanie, dziękuję, do widzenia. Bez zbędnego. Tyle. Do domu. A few moments later. Co się stało? Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. No, teraz to wygląda profesjonalnie. I łatwiej mi się nagrywa, jak się tak trzyma, wiesz? Nawet. I to jest, nie no, uważam, że bardzo łatwe. Czas. Od momentu, kiedy Justin wystąpił na tym festiwalu Coachella, mam cały czas tą jedną, jedyną piosenkę w głowie, która teraz leci. Mam nadzieję, że YouTube mi tego nie zablokuje. Nigdy nie byłam Bieber fan, Bieber girl, jak byłam młodsza. Wiadomo, słuchałam tam piosenek typu Baby i tak dalej. Ale jakby nigdy nie było jakiegoś takiego mega mocnego fejmu na niego z mojej strony. Ale kurde, chyba im jestem starsza, tym bardziej doceniam tą jego małoletnią twórczość, można by to było tak nazwać. Jedziemy na trening. A dzisiaj mamy trening wcześnie, 11:30 wideo. Myślę, że też ze względu na to, z dwóch względów. Raz, że koszykarze grają dzisiaj mecz, a dwa, że gramy mecz o 14:45. Resetujemy troszeczkę głowę
przed następnym spotkaniem ze względu na to, że no fajnie by było się trochę bardziej postawić. Jak już doszłyśmy do tego finału zasłużenie, wciąż uważam, to jednak mimo wszystko no, wypadałoby pokazać trochę większe zaangażowanie i poziom gry, że nie możemy dać się tak bić 3-0 i do 15 w setach. No a druga kwestia, że każda zdaje sobie sprawę z tego, że może zagrać lepiej, więc tutaj jest duże pole do progresu i mam nadzieję, że wszyscy mają takie samo zdanie na ten temat i że wykorzystamy ten mecz u siebie. Przejechać przez Unii Lubelskiej, jak jest bardzo ładna pogoda i wszyscy ludzie idą do hali, to jest jakaś niesamowita walka z cierpliwością. Ale też zdaję sobie sprawę z tego, że jest ładna pogoda i każdy chce to wykorzystać na swój sposób, niekoniecznie siedzieć na hali i trenować 2 godziny. Więc no, duże pole wyrozumiałości mam w sobie dzisiaj. Ostatnio można powiedzieć, no, jest mi łatwiej być empatyczna w stosunku do innych, co uważam za dobrą zmianę. Oby tylko lepiej. Witam. A to przez ten bieg ma być... We were sparks on quiet streets, two hearts finding O, Lisu! Jesteś ze mną. Tak, gdzie jest Ala? Ala, jesteś z nami. Nic nie mówię. Ale ja mogę przegrać jak coś, bo ja ostatnio wygram. I chyba przegrałam mecz. Nie może przegrać. have we both moved on to different names. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. Gruby, hop! If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment.
Przełamywanie lęku przed nagrywaniem. Część druga. No wybrałam chyba najbardziej tłoczny dzień na manufakturze z wszystkich możliwych, jakie mogłam wybrać. Także uważam, że to całkiem dobre pole do zrobienia jakichś progresów. Zmieniając temat, nie wiem, czy wasze mamy wam tak mówiły dzień przed maturą: nie uczcie się, już nie ma sensu, lepiej sobie wyjdźmy, zróbmy coś, w ogóle o tym nie myślmy, skupmy się na wszystkim, tylko nie na tej maturze. Oczywiście sens taki, żeby bez sensu nie skupiać się na czymś, co już i tak jakoś specjalnie nie możemy poprawić. No to ja mam dzisiaj takie nastawienie do siebie pod kątem jutrzejszego meczu. Wyszłam sobie właśnie z moją mamą, ciocią i kuzynką, które przyjechały w odwiedziny. Manufakturę z racji tego, że pogoda jest przepiękna. Dziewczyny poszły sobie do Primarka na zakupy, a ja chodzę i przełamuję bariery. Potem pójdziemy sobie pewnie coś zjeść, może napić się jakiejś kawki. Z ludzi mieszkających w Łodzi. Czy ktoś może wytłumaczyć mi fenomen tego fioletowego busa, który stoi tuż przed wejściem do manufaktury? Ze względu na to, że nie wiem czy widzicie tą kolejkę, która stoi do tego busa. Tam jest, myślę, że około 100 osób. No, głównie dzieci oczywiście. Jakoś dzieci, no. Nastolatków. Jeżeli wiecie, co to jest i czy można dostać tam coś za darmo, dlatego jest ta kolejka, to dajcie mi znać. Chętnie dowiem się, o co w tym wszystkim chodzi. Nie ma co myśleć o jutrzejszym meczu, nie ma co stresować się na zapas, bo stresu i tak będzie w ciul jutro, przed samym meczem i myślę, że w czasie meczu też. Głównie w czasie meczu. Więc trzeba sobie trochę rozluźnić głowę, spędzić sobie miło czas w towarzystwie bliskich albo samemu, zależy jak kto woli. Dzisiaj wybieram opcję numer 1 i tyle. Nagromadzić dużo pozytywnych emocji w sobie, bo to tylko będzie pomagało w późniejszych sytuacjach, także jedziemy z tym. Ale fajnie. A nie mówiłam ciociu, że warto wyjść dalej? Dobra, jedziemy na mecz, jesteśmy gotowe. Mam nadzieję, że będzie naprawdę fajna, wyrównana walka i że finalnie uda nam się wygrać ten mecz i przedłużyć losy rywalizacji w finale. Czuję lekką ekscytację, ale też mega gotowość do tego, że może pojawię się na boisku i będę miała jakikolwiek wpływ na to, co się tam dzieje. Lecimy. Budowlani? Zamknij.
Tak było. 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 Ale tak było. Tak było. Tak było. Tak było. Tak było, no. Nie zrobiłam podsumowania po pierwszym meczu. Po prostu miałam gdzieś w sumie nadzieję, że wydarzy się to, co się dzisiaj wydarzyło, czyli rewanż ze zwycięstwem na naszą korzyść i że będę mogła porównać te dwa mecze, kontrastując elementy, które nie wyszły w meczu pierwszym, a które wyszły i pomogły zwyciężyć w meczu drugim. Także super to przewidziałam. Jednak moja wiara w mój zespół jest ogromna i nieograniczona. No to tak, pierwszy mecz. Nie chcę zwalać tutaj winy na emocje w żaden sposób. Uważam, że po prostu troszkę za późno się rozkręciłyśmy w tym meczu i nie byłyśmy w stanie nadgonić pod kątem energetycznym, jakościowym zespół z Rzeszowa. Może to była kwestia tego, że grały u siebie, więc czuły się zdecydowanie pewniej niż my. Może to była po prostu kwestia tego, że gdzieś weszłyśmy na ten mecz spięte. Fakt jest taki, że my w tym meczu zagrałyśmy źle, one zagrały bardzo dobrze. Mecz wygrały 3-0, a z kolei w drugim meczu, czyli tym dzisiejszym, my zagrałyśmy lepiej. Dalej nie uważam, że zagrałyśmy bardzo dobrze, a one zagrały, no w porównaniu do tego, co zagrały w Rzeszowie, to zagrały słabo. I wydaje mi się, że tutaj ta wahadła formy, no można, najłatwiej by było to zwalić na halę i na atmosferę, w której dzisiaj miałyśmy przyjemność zagrać ten mecz. Była po prostu rewelacyjna. Tyle ludzi, moi drodzy, tyle ludzi, ile było dzisiaj na hali, to ja nie widziałam jeszcze, żeby było na jakiejkolwiek hali, w której ja grałam mecz. Naprawdę serce rosło, jak patrzyło się na ilość kibiców i ilość supporterów, którzy klaskali tymi klaskaczami w rytm wybębnowany przez nasz klub kibica. Naprawdę dziękuję, bo wasza robota też na pewno przyczyniła się do tego wyniku. No i co, z takich elementów, które dzisiaj no mega rzucały się w oczy, no to oczywiście performance Pauliny, super, jakby bardzo się cieszę, bardzo lubię patrzeć na to, jak gra na takim swoim flow. Tam jest po prostu dzikiem w obronie, w ataku, w bloku, naprawdę mega przyjemnie mi się na to patrzy. No i oczywiście niezmiennie jakościowo Maja trzymała tutaj kolejny mecz na bardzo wysokim poziomie. Na pewno cieszy ilość bloków, które dzisiaj wykonałyśmy, udało nam się zdobyć. No i przede wszystkim dla mnie, mimo że gdzieś były takie momenty, w których budowałyśmy naprawdę super prowadzenie, bardzo duże pod kątem punktów, gdzieś tam traciłyśmy to prowadzenie w późniejszej części seta. Finalnie i tak te sety lądowały po naszej stronie. To jest coś, na co musimy być bardzo wyczulone, bo te punkty tracone seriami to coś, co często nam się zdarza. Tutaj, mimo tego, że te serie się przydarzały, to w najważniejszej części seta potrafiłyśmy zacisnąć zęby i zagrać na naprawdę bardzo dobrej jakości, z chłodną głową przede wszystkim, bo w takim meczu przeciwko takiemu zespołowi jak Rzeszów to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Bardzo dużo fajnych, długich wymian, po których aż po prostu ręce same składały się do oklasków, a ja parukrotnie miałam takie przeświadczenie, jakby co się przed chwilą wydarzyło, bo naprawdę poziom siatkówki, który miałyśmy dzisiaj okazję oglądać na Sportarenie w Łodzi, był chwilami naprawdę wysoki i wydaje mi się, że na miarę finału Tauron Ligi. No i co? Cieszy mnie to ogromnie ze względu... Potrzebowałyśmy tego meczu, żeby przełamać jakieś takie swoje wątpliwości w głowie, że nie jesteśmy w stanie, mimo że wydaje mi się, że one nie były jakieś mega głośne, to po tym pierwszym meczu mógł wkraść się taki moment zawahania i jakichś wątpliwości, a tutaj no jakby deklasacja totalna przeciwnika, wygrywamy 3-1, mimo tego pierwszego seta, który no nie do końca nam wyszedł, chociaż i tak było tam naprawdę bardzo dużo walki z naszej strony, no to 3 kolejne sety pod pełną kontrolą,
z dosyć wyraźnym prowadzeniem. Jesteśmy gotowe na to, żeby wygrać kolejne 2 mecze, ale oczywiście wszystko zależy od nas, bo dużo było dzisiaj jeszcze takich rzeczy, które mogło być lepsze. Rzeszów na pewno w Rzeszowie zagra lepiej, jestem przekonana, bo to w sumie ich hala. Tyle. Z rzeczy dla mnie najistotniejszych chciałam serdecznie podziękować co najmniej 6 osobom, które pochwaliły moją fryzurę. Ja też ją bardzo lubię. Serdecznie Was pozdrawiam, jeśli oglądacie tego vloga, to jest właśnie moment pozdrowień dla Was. Wy wiecie, kto to jest, kto to. Z rzeczy kolejnych cieszę się też ze względu na to, że jest stan rywalizacji 1-1 i dzięki temu będę mogła wrzucić vloga bez żadnych opóźnień i podzielę po prostu tą fazę finałową na 2 części. Mam nadzieję, że ta druga już będzie z trochę innym stanem rywalizacji. No nic, serdecznie Was zapraszam na śledzenie kolejnych naszych meczów finałowych w tym sezonie, bo uważam, że naprawdę jest na czym zawiesić oko. No kurde, no bez Was się nie uda. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas w tym meczu, dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas przez cały sezon, ale zachęcam Was do jeszcze gorącszego wspierania nas teraz, bo to jest naprawdę najtrudniejszy moment sezonu i na to tak na dobrą sprawę wszyscy czekaliśmy. Let's go! Cześć. Skoro tu jesteś, to znaczy, że dotrwałeś do końca mojego bubloga, za co bardzo Ci dziękuję. Z tego miejsca jestem zmuszona powiedzieć tą stałą formułkę. Zapraszam Cię na moje social media, do zaobserwowania tego konta, a także do pozostawienia komentarza i łapki w górę. Cześć!